Od 1 października każdy podróżny, który podróżuje do Indonezji, będzie potrzebował karty wjazdowej, takiej rejestracji. To nie jest zależne od tego, czy ktoś posiada wizę, czy nie. Bali jest dosyć popularnym miejscem dla naszych turystów, dlatego też dzisiaj o Indonezji. To jest ta karta, komu potrzebna i jakie rodzaje wiz możemy utrzymać. tomek.kamola.notberg.com. Więcej informacji na temat wiz, imigracji i dokumentów. Zapraszam. 1 października każdy podróżny będzie potrzebował takiej karty wjazdu i tak jak wspomniałem, to nie będzie zależne od tego, czy Państwo taką wizę posiadacie, czy nie. Rejestracja robi się na 3 dni, o ile dobrze pamiętam, przed podróżą, tak więc możecie Państwo to zrobić za pomocą oficjalnej strony, oficjalnego portalu. Oczywiście, jeśli macie kłopoty, zwrócić się do agencji, na przykład do nas i możemy taką kartę dla Państwa podróżną wyrobić. Jeśli chodzi o wizy, mamy podróż do 30 dni na teren Indonezji bez wizy, otrzymujemy wizę on arrival, póki co, bo Indonezja zapowiada pewnego rodzaju zmiany w swoim systemie imigracyjnym. Natomiast póki co mamy na dzień nagrania tego materiału wizę do 30 dni, którą otrzymujemy on arrival. Jeśli chodzi o inne rodzaje wiz, jeśli Państwa podróż będzie dłuższa, możemy wyrobić ją albo w konsulacie, który znajduje się w Warszawie, albo też zrobić elektronicznie. Konsulat przede wszystkim wydaje wizy według własnego uznania. Możemy aplikować o wizę długą, natomiast możemy otrzymać tą wizę krótszą. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest aplikowanie o wizę elektroniczną. Jeśli chodzi o dokumenty, one są standardowe, czyli skan paszportu, zdjęcie, rezerwację pobytu, lotu. Natomiast dodatkowym dokumentem, który jest wymagany, to jest wyciąg bankowy, na którym musimy wykazać posiadanie środków. Te środki to jest minimum $2000 oczywiście lub równowartość w jakiejś innej walucie. I te dokumenty składamy, czekamy około 7 dni na wydanie wizy. Od razu powiem, że ten czas jest czasem, który warto brać pod uwagę, trochę dłuższy czas oczekiwania, bo Indonezja potrafi wizy wstrzymywać, wydanie takiej wiz na okres trochę dłuższy, dlatego też mocno rekomenduję złożenie wniosku z jakimś wyprzedzeniem. Natomiast jeśli Państwa podróż właśnie wymaga, żebyście Państwo byli na terenie Indonezji dłużej niż te 30 dni, które można załatwić poprzez wizę on arrival, mocno rekomenduję wizę elektroniczną, a nie wizę wydawaną przez konsulat. Wracając jeszcze do tej zmiany 1 października, ta zmiana dotyczy wszystkich, czyli wszystkich narodowości. Każda z narodowości będzie musiała taką kartę wyrobić i tak jak wspomniałem, to nie jest zależne od tego, czy Państwo wizę posiadacie, nie posiadacie, czy macie jakiś status rezydenta. Taką kartę wjazdową musicie wyrobić. Gdybyście mieli Państwo pytania, proszę o wpisywanie komentarzy. Zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia.